Cześć, witaj na moim kanale. Jestem Norbert i dziś chcę Was zabrać w orientalną podróż aż na Bliski Wschód. Język arabski dla wielu wydaje się czymś całkowicie obcym. Jego pismo, zwane potocznie szlaczkami albo drutem kolczastym, i wymowa pełna dziwnych, orientalnych dźwięków. W ciągu następnych 10 minut chciałbym Wam pokazać, co to są za dźwięki, czym one się charakteryzują i co sprawia, że język arabski brzmi tak bardzo orientalnie. Gotowi? No to yallah. اليوم سنناقش غالبا عن نطق اللغة العربية. جدير بالذكر أن اللغة العربية لها لهجات متعددة والنطق يختلف من منطقة إلى أخرى. ولكن اليوم سأركز على الحروف المميزة للغة العربية الرسمية. Zanim przejdziemy do głosek, preludium, czyli długie i krótkie samogłoski. W języku arabskim mamy 3 samogłoski. A, I, U. Są długie i są krótkie. Długie zapisujemy. Zobaczmy sobie wyraz miftah, czyli klucz. Możemy dojrzeć, że długa samogłoska jest zapisana, a krótka samogłoska, która tutaj zaznaczona jest taką malutką kreseczką na dole, ona generalnie w takim normalnym zapisie nie funkcjonuje, nie występuje. Jedynie jest zapisana w tekstach tak zwanych wokalizowanych, czyli tam, gdzie możemy dostrzec wszystkie samogłoski. Bardzo często na przykład przy nauce języka arabskiego takie teksty są wokalizowane. I teraz tak, weźmy sobie wyraz tawila, który oznacza stół. Tutaj widzimy, że mamy długą samogłoskę A. Tawila. Mamy również przymiotnik długi. Tawil. I tutaj zamiast długiej samogłoski A mamy długą samogłoskę I. Żeby odmienić przymiotnik do formy żeńskiej, musimy dodać taką przestraszoną minkę, tak jak tutaj. Tak zwaną tamarbutę. Tawila jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego, czyli musimy odmienić nasz przymiotnik również do rodzaju żeńskiego, czyli robi nam się tawila. A co nam to daje? Tawila, tawila. Długi stół. W tym przypadku długość samogłoski ma bardzo duże znaczenie. Zacznijmy od międzyzębowej głoski tha. Bardzo podobna do angielskiego th w wyrazie np. I think, albo praktycznie tak samo brzmi jak w hiszpańskim cerveza, Ibiza. Aby ją wymówić, należy ułożyć język tak jak do literki sy i bardziej przesunąć go w stronę zębów. Przykładowym wyrazem może być thalatha, czyli 3. Zobaczmy w praktyce, jak to wygląda w wiadomościach. أهلا بكم من جديد. قالت مصادر أمنية إنه تم تفجير 3 سيارات ملغومة في حي ثلاث سيارات, czyli 3 samochody. Zobaczmy jeszcze jeden przykład. إذا هكذا 1 2 ثم تترتا 3. Dobra, i co tu mamy? Ithnan, 2. Thumma, czyli później, następnie. Thalatha, czyli 3. Tak jak powiedziałem wcześniej, arabski ma wiele dialektów i dialekty te sprawiają bardzo dużo problemów samym rodzimym użytkownikom języka arabskiego. Mamy coś takiego jak dyglosja, czyli to jest zjawisko współistnienia języka oficjalnego i jego dialektów. Tak naprawdę na takim samym poziomie. Co to oznacza? W każdym kraju głoski lub wyrazy mogą brzmieć zupełnie inaczej. I głoska tha jest jedną właśnie z tych przykładów, w których najczęściej zmienia się ta wymowa w zależności od kraju. Weźmy sobie teraz przykład z egipskiego talk show. يا مساء الفل والورد عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم 3 في 1. 3 في 1. Możemy tutaj usłyszeć, że prezenterka nie wymawia głoski th, tylko upraszcza ją do ty. Arabowie bardzo często tak robią w dialektach. Jej dźwięcznym odpowiednikiem jest dhal, czyli coś takiego jak th w języku angielskim w wyrazie this albo that. A przykład z języka arabskiego? Dhil, ogon. I tutaj również głoska th bardzo często w dialektach jest wymawiana jako z. Przejdźmy do głoski kaf, który brzmi jak polskie k, ale ma swój odpowiednik języczkowy qaf, tak jak w wyrazie kolok, czyli stres, niepokój. Głównie jest używany w klasycznym języku arabskim, a w dialektach jego wymowa przechodzi albo w tak zwane zwarcie krtaniowe, o którym powiemy później, albo w głoskę g, zależnie od kraju. Jest to jedna z trudniejszych głosek języka arabskiego i na pewno, żeby ją opanować, potrzeba troszeczkę czasu, zwłaszcza w zbitkach typu na przykład hakika, czyli prawda,
Nawet mi jest bardzo ciężko to wymówić, tak szczerze mówiąc. Zobaczmy teraz urywek wiadomości. يتوفى كل 10 دقائق في البلاد بسبب فيروس كورونا. 10 دقائق, czyli 10 minut. Tak jak już wspomniałem, bardzo często jej wymowa jest pomijana w dialektach, więc zobaczmy sobie teraz, jak to wygląda w krajach Lewantu. أول تحدي هو مكياج قوي أو مكياج سهرة ب10 دقايق بس. 10 دقائق. Tak, czyli tutaj głoska kof przechodzi nam w tak zwane zwarcie krtaniowe. Sprawia to wiele problemów ludziom, którzy uczą się języka arabskiego, dlatego że wyraz może zostać kompletnie niezrozumiany. Tutaj Arabowie też bardzo często przyspieszają wymowę i przez to osoby, które uczą się języka arabskiego, nie potrafią wyłapać tej różnicy między kaf a zwarciem krtaniowym. Wymowa lub jej brak tej głoski może wiązać się z bardzo poważną wpadką. Mamy wyraz kolb, czyli serce. Jeżeli dodajemy do rzeczownika literkę i, mówimy wtedy o przynależności. W tym przypadku, że coś jest moje, czyli na przykład miftahi to będzie mój klucz. Kolbi to będzie moje serce. I tak Arabowie pieszczotliwie nazywają swoje wybranki. Jednak jeżeli źle wymówimy tą głoskę, czyli na przykład wymówimy ją jak polskie kaf, kompletnie nie uważając na sposób, w jaki ona powinna zostać wymówiona, robi nam się z tego kelbi, czyli mój psie. A tego byśmy nie chcieli. Teraz zajmiemy się spółgłoskami emfatycznymi, realizowane w języku arabskim jako faryngalizowane. No dobra, ale co to znaczy? Chodzi o to, że w momencie ich wymawiania, tak jakby boki naszego języka układają się w rulonik w pewien sposób. Zobaczmy sobie, co to są za spółgłoski dokładnie. Mamy spółgłoskę sin, który brzmi jak polskie sy, ale ma swój emfatyczny odpowiednik sod. Słyszycie różnicę? Sin, sod. Zobaczmy sobie teraz wideo. ولكن بالمقادير الصحيحة فإن الكربون يقوي السيف بشكل كبير. Narrator mówi o mieczu, as-sayf, wymawiane przez polskie sy. A teraz drugie wideo. يتمنى يريد أن تأتي حرارة الصيف لأنها Tutaj osoba w studiu mówi lato, czyli sayf. Sayf, sayf. Słuchajcie różnicę? Spokojnie, na początku ja też jej nie słyszałem. Im więcej praktyki, im więcej słyszycie takich słów, tym o wiele łatwiej będzie wyłapać tę różnicę. Litera dal, czyli polskie dy, ma swój emfatyczny odpowiednik do. Mamy czasownik dalla przez polskie dy, czyli ukazywać, wskazywać, udowadniać. I mamy również czasownik dolla przez dod, który znaczy tyle co gubić się lub podążać złą drogą. Trzecią parą głosek jest już znany nam z przykładu z długimi, krótkimi samogłoskami. Tam mówiłem o stole. Stół to tawila. A polski odpowiednik ty na przykład występował w wyrazie tleta, czyli w tym dialektalnym odpowiedniku cyfry 3 thalatha. I została nam teraz ostatnia para głosek, w tym jedna głoska, jedna z najtrudniejszych głosek do wymówienia w języku arabskim, czyli wa, która jest emfatycznym odpowiednikiem za. Jednak bardzo często w dialektach jej wymowa jest kompletnie pomijana. Weźmy sobie z klasycznego języka arabskiego przykład dhahr, czyli plecy, i podobnie brzmiący rzeczownik, czyli zahr, czyli kwiatek. I teraz tak, w dialektach w 90% przypadków głoska wa przejdzie właśnie nam w tą taką polską wersję za. Czyli w tym przypadku będzie to brzmiało tak samo. Zahr jako plecy i zahr jako kwiatek. Litera H ma 3 formy w języku arabskim. H i H. Litera H wymawiana jest w sposób bezwdźwięczny przez powietrze wydobywane z płuc. I tak mamy na przykład fakiha, czyli owoc. W niektórych przypadkach kompletnie nie słyszymy tej głoski, tak jakby ona była niema, ale ona gdzieś tam jest. Na pewno też bardzo ważnym wyrazem jest Allah, czyli Allah. I na samym końcu również występuje tam głoska H. Głoska H jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej charakterystycznych głosek w języku arabskim i możemy ją usłyszeć na przykład w imionach Ahmed, Muhammad. I została nam ostatnia wersja, tak zwane harczące H. Jedni Arabowie harczą bardziej, drudzy Arabowie harczą mniej. Zobaczmy sobie teraz na te 3 słowa. Pierwsze z nich to haraba, czyli uciekać. Drugie to harb, czyli wojna. Trzecie harraba, czyli niszczyć.
Każdy z tych słów ma inną głoskę H. Każdy z tych słów znaczy zupełnie co innego. Czyli ponownie, jakie są wnioski? Bardzo ważne jest odpowiednie wymówienie głosek w języku arabskim. Zobaczmy sobie teraz urywek z wiadomości. Każda spółgłoska jest oznaczona innym kolorem, żeby Wam było łatwiej rozpoznać je. ثمنت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جهود المؤسسات والشركات. Bardzo ciekawą spółgłoską, o której już wcześniej wspomniałem, jest hamza, czyli tak zwane zwarcie krtaniowe. Co ciekawe, występuje ono nawet w języku polskim. Powiedzcie sobie na głos nieetyczny. Nieetyczny. Mamy tutaj taką malutką przerwę między nie a etyczny. Nieetyczny. To jest właśnie zwarcie krtaniowe, które w języku arabskim bardzo często jest spotykane zarówno w dialektach, jak i w klasycznym języku arabskim. I tak, mamy słówko mas'ul, czyli odpowiedzialny. I tutaj hamza jest koło u. Mamy wyraz ma'ida, czyli stół. Kolejne słowo na stół pod tawila. I tutaj mamy hamzę stojącą koło i. Oraz mamy również na przykład czasownik ta'athara, czyli być pod wpływem. I tutaj hamza stoi koło samogłoski a. I tak, bardzo ciekawy właśnie brzmiącym czasownikiem jest jąkać się, ta. Odmieniony do on jąka się, yuta'tiu, tak jakbyśmy się jąkali. Mamy również rzeczownik lu'lu'a, czyli perła. Mamy rzeczownik bu, czyli źrenica. Bardzo często w dialektach wymowa hamzy jest całkowicie pomijana i przechodzi ona po prostu w i. A jednak w drugą stronę, bardzo często na przykład głoska qaf, o której wspomniałem już wcześniej, przechodzi właśnie w zwarcie krtaniowe. I stąd na przykład wzięło nam się to 10 da'e. Dlatego, że tutaj mieliśmy 2 razy qaf i zmieniło nam się to właśnie na 2 razy i. Pozostały nam 2 głoski. Pierwsza z nich to rein, czyli coś na wzór francuskiego r, jak na przykład w je regarde. Również używana jest w współczesnej hebrajszczyźnie. Tutaj nie ma większej filozofii, po prostu wymawiamy ją, tak jak na przykład w wyrazie ghayyara, czyli zmieniać. No i teraz ostatnia głoska, prawdziwy crème de la crème języka arabskiego. Jeżeli głoska H była bardzo charakterystyczna, ta głoska, o której powiem zaraz, jest już najbardziej charakterystyczną i najbardziej rozpoznawalną w języku arabskim. O co chodzi? Chodzi o ain. Tak dokładnie, musimy troszeczkę ją wykrzyczeć, troszeczkę ścisnąć nasze gardło, tak żeby powstał nam taki dziwny dźwięk ain. Podobnie jak przy hamzie, tutaj również ma znaczenie to, przy jakiej samogłosce stoi ta spółgłoska. Jeżeli stoi przy samogłosce a, to brzmi mniej więcej jak przy salam alejkum. Tak, salam alejkum to nie jest tak naprawdę salam alejkum, tylko jest właśnie alejkum, czyli pokój na was. Jeżeli stoi przy samogłosce i, to brzmi i'lan, czyli reklama. A jeżeli przy głosce u, przy samogłosce u, to na przykład brzmi jak ulba, czyli puszka. I teraz tak, zobaczmy sobie tutaj te 3 przykłady. Pierwszy z nich to alam, czyli ból, mówiony przez polskie a. Na samym początku jest hamza, ale nie będziemy się już tutaj wgłębiać w szczegóły. Drugi z nich to alam, czyli flaga. A trzeci to alam, czyli świat. Co jest tutaj innego? Na pewno w trzecim przykładzie alam mamy drugą samogłoskę a po ain, czyli musimy ją również wymówić. Mamy również rzeczowniki takie jak na, czyli mięta, gdzie na początku mamy krótkie a, potem mamy spółgłoskę ain, potem mamy długie a i na samym końcu kończymy ją znów spółgłoską ain i brzmi to tak, dziwnie. Zobaczmy sobie teraz wideo i jak reporter wymawia tą spółgłoskę. أغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية أحد المجمعات التجارية بمدينة عرعر لعدم التزامه. Madinat Arar. To jakieś miasto w Arabii Saudyjskiej właśnie o nazwie Arar. Podsumowując, celem tego filmu było przybliżenie wymowy i dźwięków w języku arabskim. Oczywiście Arabowie są w stanie domyśleć się z kontekstu, jeżeli wypowiemy coś źle, jednak bardzo często poprawna wymowa ma znaczenie, bo może przysporzyć nam wiele problemów, wiele kłopotów, często zabawnych wpadek. Warto jednak wiedzieć, że język arabski jest pełny oryginalnych dźwięków i w tym filmie przedstawiłem wszystkie te dźwięki, te głosy, których wymowa znacznie różni się od tych głosek z języka polskiego, więc na pewno nie są to wszystkie spółgłoski alfabetu. Zapraszam na moją stronę internetową, tutaj na dole pojawi się link, również jest zamieszczony w opisie. W celu uzyskania więcej informacji o mnie i o moich usługach tłumaczeniowych z języka arabskiego i na język arabski
i do zobaczenia w następnym filmie. Ma's salama!